Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Paweł Jeżowski. Witam po raz kolejny na sobotnim live. Dzisiaj troszeczkę słuchajcie nietypowo, ponieważ nie będzie wyjątkowo na temat gospodarki rosyjskiej, a będzie na temat Chin. Tak mniej więcej zagłosowaliście w ostatniej ankiecie. No i sobie troszeczkę powiemy, jak to obecnie wygląda. Powiemy i na temat danych lipcowych, które mamy. No i spróbujemy sobie powiedzieć na temat różnego rodzaju scenariuszy, które mogą spotkać w tym wypadku Chiny. Będziemy mówili z takiej postawy typowo makroekonomicznej. No zobaczycie jak to będzie wyglądać. Jeżeli coś byłoby mnie słabiej słychać, czy cokolwiek innego, prośba, żebyście dawali informacje na czacie. Sobie na początek, słuchajcie, przejdziemy do informacji, które podało Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne na temat tutaj danych za lipiec. No i tutaj, no właśnie, zaraz zobaczymy, czy te dane są dobre, czy są złe, ponieważ mamy w tym momencie chyba takie dwa obozy, które się ścierają, kiedy rozmawiamy na temat Chin. Pierwszy obóz mówi coś takiego, że Chiny przeżywają poważne problemy, poważne kłopoty. Za moment nastąpi recesja, ogólnie prawie że koniec świata, jeżeli chodzi o gospodarkę chińską. I ona się zawali, i tutaj są tworzone takie teorie dotyczące w ogóle prawdopodobnie jakiegoś takiego ogólnoświatowej recesji. No i drugi taki obóz, z którym ja się często akurat spotykam, to są osoby często, które mieszkają w Chinach, i kiedy z nimi rozmawiam i pytam się o różnego rodzaju dane, no to oni mówią, słuchaj, no ale wszystko jest w porządku. Wszystkie rzeczy są w sklepach, tak jak produkowaliśmy, produkujemy, mamy dobre wskaźniki i tak dalej, i tak dalej. Tu się za bardzo nic nie zmieniło, nawet jest lepiej, bo w zeszłym roku były te obostrzenia covidowe, a w tym momencie czegoś takiego nie mamy. No i mi to troszeczkę przypomina, tak jak rozmawiałem kiedyś z Rosjanami, czy z osobami, które mieszkały w Rosji, kiedy się pytałem w zeszłym roku, jak to tam wygląda, i oni z grubsza mówili, że wszystko jest w porządku. Natomiast no, okazało się, że później, że nie do końca wszystko jest w porządku, natomiast to się okazało tak naprawdę bodajże dopiero w tym roku, bo jeszcze w zeszłym roku wyglądało to o wiele lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o te dane chińskie, tutaj za lipiec, słuchajcie, no to przejdźmy do takich pierwszych, które podało Narodowe Biuro Statystyczne. Sprzedaż detaliczna. Sprzedaż detaliczna, jeżeli chodzi o lipiec, wzrosła o 2,5%. Natomiast, no właśnie, poniżej oczekiwań. Tutaj większość rynku i również analitycy chińscy spodziewali się wzrostu około 5%, niektórzy podawali 4,5%, właśnie 5%. Dlaczego? Dlatego, że rząd chiński postanowił, że głównie wzrost gospodarczy miał być napędzany przez wzrastającą konsumpcję, to jest raz. Drugi raz, w okresie wakacyjnym najczęściej obserwowany jest pewien wzrost, jeżeli chodzi o konsumpcję, jeżeli chodzi o wyjazdy. No i tutaj się spodziewano, że ze względu na to, że właśnie lipiec jest tym okresem, że no tutaj ta konsumpcja, przepraszam, będzie wysoka. Jak się okazało, no to jest 2,5%. Ktoś może powiedzieć, no to bardzo dużo, bo porównuję na przykład z danymi z Europy, gdzie mamy tutaj często ujemne wartości. Niemniej, jeżeli chodzi o Chiny, to nie jest to, powiedzmy, jest to umiarkowanie średnia wartość, może tak. Następne dane, no to jest produkcja przemysłowa, która również zanotowała wzrost o 3,7%. No i znowu mniej niż wszyscy się spodziewali, no bo wszyscy się spodziewali 4,5%, tak mniej więcej 4,4, 4,5. Inwestycje również rządowe w pierwszych 7 miesiącach wzrosły o 3,4%.
No i poniżej oczekiwań, te oczekiwania były rzędu 4%, 3,8%, tak mniej więcej. No i teraz przechodzimy do następnej rzeczy, która wydaje się, że też w miarę była w porządku, bo zaczynam od tych rzeczy, które wydaje się, że umiarkowanie te wskaźniki nie były złe, czyli stopa bezrobocia. Ta stopa bezrobocia no, przypomina trochę europejskie stopy bezrobocia, czy nawet polską. Mamy tutaj niewielki wzrost, czyli z 5,2% w czerwcu stopa bezrobocia wzrosła do 5,3%. No więc wydaje się, że wszystko jest w porządku. Natomiast pojawiły się niestety złe informacje. W sektorze nieruchomości odnotowano spadek inwestycji o 8,5% rok do roku i to jest spadek już kolejny miesiąc z rzędu i przewyższa ten spadek z poprzedniego miesiąca. Do tych inwestycji sobie dojdziemy, bo to jest ważny element całej układanki. Natomiast mamy następne dane, jeżeli chodzi o to bezrobocie. Bo w przypadku bezrobocia nie podano po raz pierwszy w lipcu podziału na strukturę wiekową. Wcześniej podawano w takich pewnych kategoriach od 16 do 24, od 24 do tam następnej wartości. Tutaj najistotniejsza i najbardziej problematyczna była ta te dolne dane, czyli kategoria wiekowa od 16 do 24%. Bo jak dla całości mamy 5,3, to w tej kategorii wiekowej, jeżeli chodzi o czerwiec, mieliśmy wartość 21,3% w czerwcu. No i wszyscy oczywiście no tutaj zachodzą w głowę, jak złe musiały być wartości, jeżeli chodzi o lipiec, że rząd chiński, podobnie jak rząd rosyjski, lubi utajniać różne rzeczy, no i tutaj sobie utajnił te dane. Czyli nie wiemy, jaki procent wśród tych najmłodszych pracujących jest bezrobotnych. No i teraz sobie jeszcze do tych też bezrobotnych wrócimy, bo to jest pewien problem, chociaż wydaje mi się, że on wynika z czegoś innego niż u nas się podaje, czy na zachodzie się podaje. Bardziej zbliżam się ku temu, co powiedzmy w Chinach i czy w mediach chińskich, czy sami Chińczycy, czy osoby tam mieszkające podają, skąd wynika to bezrobocie. Natomiast następne dane no, są coraz gorsze. No i teraz przejdę do tego, co według mnie no, wygląda dramatycznie źle na ten moment, jeżeli chodzi o chińską gospodarkę. I to jakoś tak przechodzi chyba najmniej zauważalnie, a mianowicie dane dotyczące handlu. Te dane dotyczące handlu wyglądają tak, że w lipcu eksport towarów spadł o 14,5% rok do roku. I to jest kolejny miesiąc, kiedy ten eksport spada. W czerwcu mieliśmy spadek o 12,5%, teraz mamy o 14,5%. Co gorsza, według badań aktywność fabryk w lipcu spadła czwarty raz z rzędu. No więc mamy taką sytuację trochę, że mamy, zwróćcie uwagę, produkcja przemysłowa teoretycznie rośnie, tak Chińczycy mówią. Tu zobaczycie sporo takich danych, które nie do końca ze sobą współgrają. A jeżeli chodzi o aktywność fabryk, to ta aktywność fabryk spada. Jeżeli chodzi o eksport, to ten eksport spada. Jeżeli chodzi o konsumpcję, no to ta konsumpcja minimalnie rośnie, natomiast nie są to duże wzrosty. Tutaj coś piszecie, ja sobie jeszcze spojrzę. Ok. Tutaj odpowiadając na Wasze pytanie, kanał, na którym udzielamy się, jeżeli chodzi o ekonomię Rosji, nazywa się Kremlinka Show i historycznie to tak zostało nazwane. Tak kanału, który się nazywa tak moim nazwiskiem, nie ma na YouTubie, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. A jeżeli chodzi o wsparcie na Patronite, bo chyba o to się pytacie, to sytuacja wygląda tak, że to wsparcie jest przekazywane jak gdyby
mojej osobie, ponieważ założyłem tak na Patronite jak gdyby to konto i tak do tej pory to istnieje, nie zmienialiśmy tam w żaden sposób tego brandingu do tej pory. Być może kiedyś to zrobimy. A wracając do tych naszych Chin, jeżeli macie też jakieś pytania, to je zadawajcie. Ja będę potem starał się do nich wrócić i odpowiedzieć. Przepraszam za mój kaszel, jeszcze jak słychać nie wyleczyłem się do końca. A więc tak, mamy spadek tego eksportu o 14,5% w lipcu, kolejny miesiąc. Co gorsza, spada też import. Z jednej strony można by powiedzieć, ok, ten bilans handlowy będzie lepszy, ale w przypadku Chin ten bilans handlowy jest bardzo dobry. Natomiast to pokazuje jedną rzecz. Skoro import spada, to nie ma takiej silnej konsumpcji, którą by pożądał właśnie chiński rząd. Bo przypomnijmy, że konsumpcja jako taka to jest pomysł tak naprawdę Kipy Xi do tego, czyli przez te dwie kadencje do tego, żeby Chiny się rozwijały. Tu w którymś momencie zaczęto zauważać, że te możliwości, jeżeli chodzi o bycie fabryką świata, powoli zaczynają się kończyć. I trzeba w jakiś sposób powoli zacząć zmieniać i dostosowywać model rozwojowy. I postanowiono, tak jak w wielu krajach, na przykład taką sytuację mieliśmy w Japonii, pobudzić tą wewnętrzną konsumpcję. Tylko tu jest pewna różnica. I o tym może wszyscy nie, ale wielu zapomina i wielu osób też zapomina, którzy żyją w Chinach, że Chiny obecne, pomimo tego, że w wielu miejscach są nowoczesne, to nie są Chiny, które przechodziły w stan stagnacji, tak jak Japonia. Bo tu bardzo często porównujemy Chiny z Japonią, tak? Mówimy, że Chiny są szczególnie w tym momencie, w takim punkcie, jak była Japonia na początku lat 90., po bardzo silnym wzroście gospodarczym i rozwoju kraju nastąpiła pewna dekada, czy nawet dekady spowolnienia gospodarczego, i pewnej takiej stagnacji, gdzie głównym tym elementem rozwojowym to była ta konsumpcja, tak? Ta konsumpcja wewnętrzna i ona umożliwiała pewien rozwój gospodarczy cały czas. W przypadku Chin trochę sytuacja jest inna, bo Chiny nie doszły, pomimo tego, że się mówi, że to jest druga, pierwsza gospodarka świata, tak, ale jeżeli patrzymy w przeliczeniu na obywatela, czyli na zamożność tego obywatela, to oprócz tego, że mamy bardzo dużo ludzi bogatych w Chinach i mamy również klasę średnią, to jednak mamy też nadal bardzo dużą ilość ludzi ubogich. I nie mamy tej sytuacji, która była w Japonii w latach 80. czy 90. Warto na to zwrócić uwagę. A wracając do tych naszych lipcowych wskaźników, import spadł. I teraz przejdźmy do najważniejszej tej informacji, albo jednej z najważniejszych informacji, czyli w odróżnieniu od Europy i Stanów Zjednoczonych w lipcu Consumer Price Index, czyli CPI, wskaźnik inflacji, spadł rok do roku o 0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. I to są dane, słuchajcie, Narodowego Biura Statystycznego. A więc tu sytuacja teoretycznie, jeżeli byśmy wierzyli tym danym, nie jest za dobra, bo mamy deflację. I w tym momencie jest to słowo zakazane w chińskich mediach. W chińskich mediach nie przeczytacie, że Chiny przeżywają deflację, bo deflacja wszystkim się kojarzy z tym, co działo się właśnie w Japonii, gdzie Japonia przeżywała przez wiele lat deflację i nie umiała sobie poradzić z tą deflacją, albo tak jak sobie radziła, nie powodowało to jakiegoś drastycznego wzrostu gospodarczego. Natomiast myślę, że wielu Chińczykom życzyłbym losu Japonii,
ponieważ ten model, który oni wtedy przyjęli, okazał się w miarę dobry, jeżeli chodzi o społeczeństwo japońskie. Udało mi się przetrwać przez wiele lat w miarę w zamożnym, można powiedzieć, społeczeństwie. Tak jak mówię, obecnie społeczeństwo chińskie nie można nazwać zamożnym. Możecie sobie zobaczyć, nie wiem, jakieś statystyki PKB na głowę, czy jakieś statystyki dotyczące właśnie ubóstwa, zamożności. Zobaczycie, że tam Chiny nie są jakoś bardzo wysoko w tych rankingach. Dobrze. No i teraz tak, skoro mamy tą deflację, to jaką mamy sytuację? No sytuacja jest tego typu, że spółki, znaczy z czego wynika ta deflacja? No skoro handel zaczyna siadać, a nie ma tej wewnętrznej konsumpcji, ona jest tak naprawdę papierowa, no to mamy sytuację taką, że pojawia się odwrotna sytuacja niż na przykład teraz jest w Rosji, czyli mamy dużo towarów na rynku w tym momencie, no i mamy dosyć dużą konkurencję, szczególnie jeżeli chodzi o ten rynek wewnętrzny. A więc klienci mogą sobie wybierać, przez co, żeby pewne produkty, ponieważ mają też daty przydatności, jeżeli chodzi o powiedzmy spożywcze i tak dalej, żeby również opróżnić magazyny. Producenci są zmuszani do tego, żeby pozbywać się tych towarów i obniżać ceny. A zwróćmy uwagę, że w zeszłym roku mieliśmy sytuację taką, że mieliśmy obostrzenia covidowe. I w tym roku Xi pod naporem własnego społeczeństwa i również przedsiębiorców, ekonomistów zdjął te ograniczenia. No i to akurat było dobre. Wszyscy spodziewali się czegoś takiego, co występowało właśnie w Europie i w Stanach Zjednoczonych, czyli takiego odbicia po-covidowego i wręcz impulsów inflacyjnych, czyli że wszyscy ludzie, którzy wcześniej siedzieli w tym covidzie, byli zamknięci, no zaczną więcej konsumować, więcej kupować. W związku z tym jest to jeden z elementów, nie tylko, dlaczego ta inflacja pojawiła się w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Skoro tak, no to wszyscy spodziewali się, że być może podobna sytuacja będzie w Chinach. Okazało się, że nie. Dlaczego okazało się, że nie? No dlatego, że jeżeli eksport siadł, a eksport siadł właśnie dlatego, że mamy recesję na dwóch najważniejszych rynkach dla Chin, czyli na rynku europejskim i na rynku amerykańskim. Do tego dochodzi pewien konflikt, można powiedzieć, polityczno-gospodarczy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, który również tutaj nie pomaga, jeżeli chodzi o handel. Do tego dochodzą zmniejszone inwestycje amerykańskie, jak i również zachodnie, jak i światowe w Chinach. W tym momencie mamy sytuację przedziwną, jeżeli chodzi o Chiny, że mamy najniższy poziom inwestycji zagranicznych od lat 90. Nie mylić to z inwestycjami ogólnie, bo tutaj inwestycje ogólnie no to są również inwestycje chińskie, szczególnie prowincji oraz rządu centralnego. Mówimy o tych inwestycjach zagranicznych. Dochodzi również do sytuacji, że bardzo duża ilość produkcji jest przenoszona z Chin do krajów ościennych i do krajów głównie Azji Południowo-Wschodniej. Wietnam, Tajlandia, Birma, no, możemy sobie tam Bangladesz również, czyli jak się przesuniemy, może już nie południowo-wschodnia, tak? I to są nie tylko tekstylia, to jest również już obecnie elektronika, no różnego rodzaju, czyli ta fabryka chińska zaczyna się przenosić. I dochodzi również do czegoś takiego, że również producenci chińscy zaczynają wynosić swoją produkcję poza Chiny kontynentalne.
Czyli jeżeli ja zamawiam teraz coś z Chin, te osławione wycieraczki, które tylko Chińczycy podobno produkują, przynajmniej pióra do nich, i może się okazać, że to już nie będzie w Chinach. To znaczy ja zamówię z Chin, ale będzie made in Vietnam na przykład, tak? Czy made in Kambodża, czy cokolwiek innego. Dlaczego tak się dzieje? No tutaj głównie chodzi o koszty. Natomiast jeżeli tak zaczyna się dziać, no to jeżeli ja zamawiam, to ja zaczynam się zastanawiać i zamawiam to od firmy chińskiej. Czy nie lepiej zamówić od firmy wietnamskiej za moment, ponieważ ta firma wietnamska, na przykład jeżeli chodzi o tekstylia czy te wycieraczki, za moment będzie miała bardzo zbliżony know-how, ale będzie miała niższe koszty, no bo już nie trzeba tego pośrednika chińskiego. A więc z jednej strony to jest proces naturalny, z drugiej strony, że Chińczycy wynoszą, z drugiej strony on jest niebezpieczny też dla Chin, bo przestają być tą fabryką i przestają być w tym całym łańcuchu dostaw istotni. Oni będą przez jakiś czas i będzie pewnie wiele firm, które będzie tą produkcję przenosić, natomiast no, głównym tym odbiorcą nie są na ten moment Chiny, ponieważ Chiny nie wypracowały sobie jeszcze tej tak dużej konsumpcji wewnętrznej. Ona stanowi 30% PKB i oni się tym chwalą i są bardzo z tego zadowoleni. Natomiast jeszcze będę wracał do tego PKB, bo to jest akurat w przypadku Chin bardzo mylny wskaźnik, ponieważ samo PKB, produkt krajowy brutto, pokazuje, że dany kraj, jeżeli chodzi o produkcję głównie, może wytwarzać więcej. Dlaczego to jest niebezpieczne w Chinach? Dlatego, że ten wskaźnik można bardzo łatwo napędzać długiem. I tak działo się przez, można powiedzieć, 15 ostatnich lat albo dłużej w Chinach. Chiny posiadają obecnie najwyższy wskaźnik, jeżeli patrzymy wartość długu do PKB, do produktu krajowego brutto. I tutaj się mówi, że ten wskaźnik jest na poziomie 279-280. Są też badacze, którzy mówią, że on jest zaniżony. To znaczy po pierwsze zaniżony często jest dług, bo tutaj się mówi o 50 bilionach dolarów. No, dla nas to są jakieś olbrzymie kwoty. Mówimy tutaj o długu czasami Rosji, o rezerwach Rosji. No to wyobraźcie sobie dług 50 milionów albo polski dług do tego długu chińskiego. Ktoś może powiedzieć, ok, Stany Zjednoczone nie są gorsze. Tak, tylko pamiętajcie jedną rzecz. Stany Zjednoczone są zadłużone głównie u swoich obywateli i najczęściej w dolarach amerykańskich. I są również producentem i mają te drukarki do tych dolarów, a więc to jest zupełnie inna sytuacja. A w przypadku Chin, no udział chińskiego juana w gospodarce światowej na ten moment to jest 4%. Nie, ja dobrze mówię. Nie miliard. Biliony. No i możecie sobie sprawdzić na Wikipedii, chyba ostatnio na Wikipedii akurat podają 47, jeżeli spojrzycie sobie na jakieś dane właśnie media chińskie, no to tam będzie i 50 i 55. A ostatnio były badania, które pokazywały, że prawdopodobnie wzrost gospodarczy chiński był przez wiele lat manipulowany i fałszowany. I to są poważne badania kilku uniwersytetów na ten temat. I również jeżeli chodzi o dług, on jest trudny do oszacowania. Dlaczego? Bo to nie jest tylko dług jak gdyby państwa, to jest często dług i państwa, i samorządów, i obywateli. I czym ten dług jest powodowany? Ten dług powodowany jest no, troszeczkę tym pędzeniem za tymi wskaźnikami z jednej strony, czyli jest narzucany trochę przez państwo regionom, bo tu regiony mają ten na przykład dług dosyć potężny, mówi się właśnie o 10 bilionach albo nawet o większych wartościach.
I jeżeli chodzi właśnie o chińskie prowincje, to one do tej pory musiały wytworzyć ileś procent produktu krajowego brutto. Żeby to wytworzyć, potrzebowały na to pieniądze. I do tej pory taką największą skarbonką, po które regiony, tak powiedzmy do 2020 sięgały, no to były firmy nieruchomościowe, znaczy to były firmy, które zajmowały się nieruchomościami. Dlaczego do 2020? Bo w 2020 no, mieliśmy sytuację z Evergrande, tak? No i za moment też mieliśmy sytuację, jeżeli chodzi o Gardenów, tak? Gdzie również no, sytuacja nie była za specjalna. Country Garden jak gdyby również popadł w problemy. I teraz to wraca, dlatego że mamy te informacje dotyczące przede wszystkim Country Garden. Ja bym tutaj tego się bardziej obawiał, czyli to jest ten drugi największy deweloper chiński po Evergrande. I Country Garden ogłosił ostatnio, że no tam kilka miliardów straty, to nie jest problem, ale ogłosił, że przestał spłacać niektóre obligacje, odsetki od tych obligacji. No i to bardzo zaniepokoiło oczywiście inwestorów. Do tego się dołożyła ta informacja dotycząca Evergrande, który posiada 80 miliardów długu i na ten moment chciał zabezpieczyć swoją restrukturyzację w Stanach Zjednoczonych, żeby ich wierzyciele nie mogli ze Stanów pozwać, dopóki nie skończą restrukturyzacji. Trzeba tak być może na święte nigdy, bo nie wiadomo kiedy ta restrukturyzacja koniec końców się skończy i czy w jakikolwiek sposób ci wierzyciele będą w stanie odzyskać pieniądze. Tak? No tutaj jeżeli by mieli możliwość zajęcia majątku chińskiego w Stanach Zjednoczonych, no to pewnie by na tym lepiej wyszli, bo by dosyć szybko mogli odzyskać większość swoich długów. A tak, no to będą musieli czekać. No akurat tu sąd się przychylił do prośby chińskiego dewelopera. Natomiast dlaczego ja powiedziałem, że to jest problem i zarówno ten produkt krajowy brutto, dlatego że prowincje musiały dosyć dużo przeznaczać pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje, no bo inwestycje w pewien sposób generują ten produkt krajowy, tak? Czyli my sobie tam budujemy szybkie koleje, budujemy sobie miasta na pustyni, budujemy sobie różne fajne rzeczy. To wszystko fajnie wygląda, natomiast to kosztuje. I teraz do tej pory mieliśmy taką bańkę, można powiedzieć, spekulacyjną na nieruchomościach. Chińczycy nie lubią tego słowa bardzo, bo jak mówimy bańka, to mówią, nie znasz, nie rozumiesz Chin i tak dalej. Ale tak było, ponieważ te wzrosty no, były takie typowo spekulacyjne i często nieruchomości traktowano jako inwestycje. To znaczy niezależnie przez ostatnie lata, kiedy kupiłeś coś, to zawsze byłeś do przodu. Nie? Czyli mieliśmy te wzrosty na tych nieruchomościach. Cały tak naprawdę do 2020 powiedzmy, nawet do tej pory, tak? Mieliśmy wzrosty te największe właśnie do tego przedcovidowego czasu. Tutaj zaczęło się to zmieniać oczywiście właśnie w tym covidzie, ale nadal były dosyć duże wzrosty na nieruchomościach. Doszło do takiej być może w Polsce mniej znanej sytuacji, natomiast jeżeli ktoś na przykład mieszka w Wielkiej Brytanii, no to już jest bardziej, że nikogo nie stać na mieszkanie. To znaczy nie ma możliwości w przypadku szczególnie młodych osób takie mieszkanie zakupić. No i doszło też do takiej bardzo dziwnej sytuacji, że nawet jeżeli chcemy kredytować to mieszkanie, i to jest następny problem właśnie dla młodych ludzi, no to ci młodzi ludzie nie mają możliwości zakupu na przykład takiego mieszkania, tak jak w Polsce jakieś tam. To czegoś takiego nie ma. No chyba, że jest się może młodą singielką chińską, to może wtedy tak. I teraz w związku z tym te nieruchomości bardzo agresywnie, szczególnie jeżeli chodzi o ostatnią dekadę, firmy nieruchomościowe bardzo agresywnie inwestowały
i miały bardzo duże stopy zwrotu, nie? Czyli mieliśmy właśnie taką typową bańkę. No i teraz kto na tym zyskiwał? Oczywiście te firmy, pracownicy tych firm, wiadomo, ale również prowincje, w których te firmy inwestowały. Dlaczego? No bo powiedzmy chcieli kupić ziemię, no to wartość gruntów potrafiła rosnąć o kilkaset procent na przykład rocznie. No to jeżeli jesteś właścicielem i zarządcą danej prowincji, znaczy zarządcą, no to w tym momencie twój budżet lokalny bardzo dobrze się spina, no bo masz te pieniądze, a jeszcze rząd mówi, słuchaj, masz wyrobić jakąś tam normę, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, jeżeli chodzi o inne wskaźniki. No i dzięki temu można było się chwalić, robić często podwójne wartości, dostawać bonusy, różne inne rzeczy. No i tak przez lata to się, słuchajcie, kręciło. Teraz, żeby ktoś mnie dobrze zrozumiał, to nie oznacza, że od 1 września to przestaje się kręcić i teraz będziemy mieli jakąś wielką zapaść i to wszystko upadnie. Nie. Chodzi o to, że w przypadku właśnie tego COVID-u i odblokowania tej gospodarki, przez to, że nie ma tak silnego ożywienia, to wracają te demony z przeszłości, bo to, o czym mówię, to było już wiadomo, słuchajcie, w 2012, bo ja pamiętam, rozmawiałem z kolegą, który mieszka na stałe w Chinach i on mówił, właśnie się skarżył i on mówi, że to słuchaj Paweł, to musi i tu było jakieś walnąć, bo to tak nie może być, to jest zbyt nadmuchane. Minęło, słuchajcie, 11 lat, no i nadal jakoś to działa, tak? A już wtedy było, to wyglądało właśnie na taką bańkę spekulacyjną na tych nieruchomościach. I teraz wracając do tych naszych danych, powiedzieliśmy sobie, że mamy tą właśnie deflację, mamy ten eksport niski, mamy te problemy na tym rynku nieruchomości, mamy problemu długów, no bo teraz jeżeli mamy te prowincje, to te prowincje już nie dostają takich bonusów od tych firm nieruchomościowych. Dlaczego? Dlatego, że w 2020 roku rząd chiński i Ludowy Bank, ten centralny, wprowadził różnego rodzaju dyrektywy, które uniemożliwiają lub utrudniają firmom, które działają w branży nieruchomości, utrudniają inwestycje ryzykowne. Czyli jeżeli mamy teraz taką sytuację, że, no bo do tej pory, tak jak mówię, to było bardzo drapieżne, nam się budowało bardzo dużo. No i w związku z tym no, mamy te spadki, jeżeli chodzi o przychodowość. Dlaczego zabronił? No dlatego, że właśnie ta bańka narastała, no i to chciał spowolnić ten proces, można powiedzieć, bo nie, jak gdyby nawet nie zatrzymać, tylko spowolnić, żeby nie było sytuacji takiej, że w którymś momencie wszyscy wpadną w potężne tarapaty, czyli spowolnić proces i te firmy niech sobie jakoś to restrukturyzują te długi, nie będą mieli nowych nabywców, no bo to się tak zaczęło kręcić, tak jak w takiej bańce, nie? Że my kupujemy coraz drożej sprzedajemy. Kupujemy coraz drożej, prowincje dostają coraz więcej kasy, coraz więcej wydają na inwestycje. Skoro więcej wydają na inwestycje, potrzebują firm, które budują i to się tak nakręcało. Jaki był efekt? No efekt no to był bardzo duży wzrost gospodarczy. No ale on był napędzany, tak jak mówię, długiem. No i tutaj oczywiście można powiedzieć, i myślę, że tu się sprawdza takie powiedzenie, jeżeli chodzi o dług, które powiedział wicepremier chiński Liu He, który powiedział swego czasu, że no dług ma to do siebie, że tak jak drzewa, nie rośnie do nieba. I trochę wydaje się, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy no nie ma możliwości aż w tak krótkim czasie, w następnych latach, zwiększać ten dług. I tutaj oczywiście ktoś może powiedzieć, nie, no można, nie?
bo problemem nie jest jak gdyby wartość długu, tylko możliwość obsługi. No i wydaje się, że tutaj właśnie te możliwości obsługi tego długu dla tego modelu rozwojowego Chin zaczynają się kończyć. To nie oznacza, że one jak gdyby dochodzimy do ściany i od 1 września, października już nie mamy takich możliwości. Nie, to jest pewien proces i ten proces będzie trwał przez następne lata. I coś takiego mieliśmy, słuchajcie, bardzo dużo to jest podobieństw właśnie z Japonią. I wszyscy mówią, ok, to teraz Chiny przekształcą się w taką drugą Japonię. No i ja powiem wszystkim, niekoniecznie. Być może tak się stanie i to jest tak zwany, w mojej ocenie, najbardziej optymistyczny wariant. Bo w przypadku Japonii i Chin dochodzi jeszcze jeden element, który i tu występował. Tylko w przypadku Chin sytuacja jest o rząd wielkości gorsza, czyli demografia. Dlaczego? Bo w przypadku właśnie Japonii w miarę to był kraj demokratyczny, jeżeli chodzi o te lata 80., 90. W przypadku Chin idziemy z kraju, który nie był demokratyczny, do kraju, który w tym momencie jest autorytarny, można powiedzieć. A więc coraz więcej danych jest, tak jak widzicie, ukrywanych. Coraz więcej rzeczy jest zamiatanych pod dywan i wydaje się również, że tutaj pewne rzeczy były, jeżeli chodzi o chińską demografię, ukrywane. Dopiero pewne rzeczy zaczęły wychodzić właśnie w czasie COVID-u. Może powiedzmy rok wcześniej były już, no ale to są ostatnie lata, gdzie dowiedzieliśmy się o tym, że Chińczyków nie jest najwięcej i że mamy problem, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń. Ta liczba urodzeń jest w wielu wypadkach jeszcze niższa od dramatycznej liczby urodzeń, która występuje w Europie. No i to jak gdyby skłania ku temu, że ten model gospodarczy, który istniał w Chinach, który opierał się na tym, że jest to fabryka świata, w której wszystko się produkuje dla wszystkich, który ściągał tanią siłę roboczą, i zaraz sobie właśnie przejdziemy do tego bezrobocia wśród młodych, ze wsi do tych miast, gdzie oni sobie pracowali, gdzie mieli pewien awans wtedy społeczny, gdzie mogli zakładać firmy małe, większe i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że jeszcze jakiś czas temu w Chinach było bardzo dużo różnego rodzaju właśnie firm, firemek, które dosyć dobrze sobie radziły. No i mieliśmy taki, można powiedzieć, oligarchiczny kapitalizm, czyli mieliśmy prowincje, w danych prowincjach był jakiś sekretarz, ten sekretarz miał swoich ludzi. Natomiast no, w wielu elementach był kapitalizm, no i tam można było pewne rzeczy, tak jak na zachodzie, kupić, sprzedać, wymienić i tak dalej. A więc ten handel kwitł i te reformy, które były rozpoczęte właśnie w latach 80., no, pchnęły Chiny ku temu bardzo szybkiemu rozwojowi. Natomiast w momencie, jak wszystko ma swoje granice, czyli teraz mamy sytuację, że kończy się ta tania siła robocza, czyli ci ludzie, którzy przyjeżdżają z tych jeszcze, z tej prowincji, z tych wsi do tych mniejszych, większych miast, mają problem. Problem pojawia się głównie wśród młodych. Po pierwsze, oczekiwania młodych rozmijają się z możliwościami i ofertami płacowymi pracodawców. I tutaj oczywiście część może powiedzieć, ok, bo podobnie mamy w Europie. No właśnie, moim zdaniem nie. W Europie nie ma sytuacji takiej, że przyjeżdża się do dużego miasta i nie stać ciebie na nic w tym momencie. Mieszkasz po 15 osób czy 20 w jednym jakimś tam mieszkaniu, żeby obniżyć te koszty, a i tak wychodzi na to, że zarabiasz tak mało w stosunku do różnego rodzaju właśnie kosztów, które musisz ponosić, że to się finansowo słabo kalkuluje i nie masz też perspektywy przede wszystkim założenia rodziny. Szczególnie jak jesteś tym młodym mężczyzną, a pamiętajmy, że mamy sytuację taką w Chinach, że jest więcej
chłopaków, panów niż kobiet. Dlaczego znowuż? No wynika to, jak byśmy spojrzeli, no, z tego, co sobie kiedyś Chiny wymyśliły, czyli tutaj, że można mieć jedno dziecko. One od tego odeszły jakiś czas temu. No niemniej, jeżeli ja jestem jakąś osobą, która jest właśnie daleko od szosy i gdzieś dojechała do większego miasta i chce się zatrudnić i okazuje się, że nie jestem w stanie wysłać nic swojej rodzinie, no nie jestem w stanie nic, no jestem tylko w stanie wegetować, tak? I tak mija rok, drugi rok. No to nie jest to dobre, tak? A więc ja chcę coś więcej i, i, i jeszcze dodatkowo te oferty pracy dla młodych są coraz gorsze, bo coraz więcej poszukuje się osób właśnie z doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. Co rząd mówi tym młodym Chińczykom? No rząd mówi ustami Xi, że trzeba zacisnąć zęby, tak jak ich rodzice. Tylko że młodzi obecnie Chińczycy nie chcą zaciskać tych zębów. Nie chcą przechodzić przez to, co ich rodzice przechodzili. Być może niektórzy tak zrobią, szczególnie kiedy widzą, że no nie wszyscy mają taką trudną sytuację. No bo mamy już pewną tą klasę średnią, mamy tą klasę, powiedzmy, nie wiem jak ją nazwać, partyjną, czy tych książętek i tej młodzieży, która jest gdzieś synami, córkami właśnie. Tak, tutaj polityka małych książąt wychodzi. No właśnie, coś takiego, tak. No i teraz jeszcze jest jedna sytuacja. Chiny nie są mentalnie gotowe, żeby otworzyć. No bo co w takiej sytuacji Europa zrobiła? No też miała taką trochę sytuację jakiś czas temu, szczególnie w latach 50., 60. Europa ściągnęła sobie pracowników. Chiny jeszcze nie są mentalnie gotowe na to, żeby ściągać dosyć dużą rzeszę migrantów. A następny problem jest, skąd mają ściągać? Oczywiście z tych krajów pewnie Azji Południowo-Wschodniej. Okej, tylko że potrzeba by było znowuż dosyć dużą ilość osób w stosunku do tego, do tych potrzeb. No i tak jak mówię, nie jest to proces prosty. Być może to jest jedyna nadzieja dla Chin, jeżeli chodzi o model rozwojowy, czyli różnego rodzaju taki model, że Chiny będą bardziej otwarte jeszcze na osoby z zewnątrz. No tylko, że pamiętacie, no Chiny raczej chciały się zamykać do tej pory i raczej pamiętajcie, że to nie jest kraj demokratyczny, a więc tutaj takie otwieranie, no będziemy się tylko na pracowników otwierać. No nie jest to takie do końca wszystko, tak jak widzicie, proste. I ta demografia, no będzie przez lata, no głównym tym elementem, który będzie doskwierał Chińczykom, no bo jeżeli jesteście młodym tym mężczyzną, tak? No to nie macie w wielu wypadkach żadnej możliwości założenia szybko tej rodziny. Skoro nie jesteście w stanie jej założyć, no to jej nie zakładacie, tak? No i takich osób przybywa, a nie ubywa. No i teraz co rząd proponuje? Jak proponuje tą rozwiązać sytuację? No rząd proponuje poprzez zwiększoną konsumpcję, czyli ten model, który sprawdził się powiedzmy w Japonii, w wielu krajach, żeby zastosować w Chinach. Tylko Chińczycy nie są jeszcze na tyle zamożni, żeby przestać się też martwić i myśleć o swojej przyszłości. Bo oni muszą zabezpieczyć sobie, swojej rodzinie i swoim rodzicom często przyszłość, tak? Pamiętajmy, że mamy inny też model społeczny, jeżeli chodzi o Azję, nie? A tutaj dzieci zabezpieczają często rodziców, nie ma tam jakichś tam emerytur, tych socjałów, tak? Tych wielu rzeczy, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. W Azji po prostu nie będzie. Oczywiście będą firmy, które coś takiego oferują, tak, bo zaraz mi ktoś powie, że nie, no ale przecież u nich w firmie to tam można, nie? Ale ogólnie często to tak wygląda. No i słuchajcie, i to tak mniej więcej będzie działać. Teraz jakie są perspektywy? Perspektywy, jeżeli chodzi o Chiny, no to pierwsza perspektywa to jest perspektywa, że pójdą drogą
japońską, tak? Czyli nie będzie jakiejś silnej recesji, będzie taka stagnacja, powiedzmy, i spowolnienie gospodarcze. I na ten moment nawet tak się to by zapowiadało, że w tym momencie nie będziemy mieli jakiejś ostrej jazdy i ostrej recesji, tylko będzie pewne spowolnienie gospodarcze. Tylko, że jeszcze jest drugi wariant, że w przypadku, kiedy kraj czy dana organizacja tak szybko się zadłuża, no to bardzo często występuje recesja i to bardzo silna, czyli musi być odreagowanie. Czyli jak mamy bańkę spekulacyjną na nieruchomościach, no to ta bańka pęka. Nieruchomości tanieją, rynek się czyści, ludzie biednieją, firmy bankrutują, tworzą się napięcia społeczne i tak dalej, i tak dalej. W Europie normalnie, no to byśmy mieli taki przykład Grecji, nie? Oni sobie tam wyczyścili, można powiedzieć, zbiednieli poważnie, no i mają przez jakiś czas będą mieli jeszcze problemy. Natomiast tak mniej więcej rynek zareagował. Można oczywiście dyskutować, że jak gdyby Grecy nie byli do końca sobie winni, tylko no, ten kryzys został zewnętrznie u nich wywołany. No niemniej tych wskaźników nie mieli dobrych, natomiast no, zdewaluowali sobie euro, no nie zdewaluowali, bo nie mogli, bo jeszcze jakby był to kraj, który by posiadał własną walutę, to by było jeszcze łatwiej, nie? Czy by sobie zdewaluował, wszystko by było po prostu droższe. A w Grecji oczywiście nie zdewaluował, ale i tak wszystko jest droższe, natomiast pensje i przychody ludzi spadły, ludzie zbiednieli. I tak pewnie zadziałałoby to w Chinach, jeżeli to byłby kraj demokratyczny. Natomiast to nie jest kraj demokratyczny i bardzo często pewne rzeczy, tak jak mówię, zamiata się pod dywan i przeciąga się. Czyli oni przeciągają. Dlaczego? No dlatego, że boją się utracić władzę. Bo jeżeli okazałoby się, że teraz kraj popadłby w recesję, wystarczyłoby przestać fałszować wskaźnik związany z PKB i by się okazało, że dokładnie teraz mamy recesję. Nie? No bo dlaczego? No jeżeli mamy dwucyfrowy spadek importu i spadek eksportu, a nie ma, teoretycznie nie zaciągamy nowych długów, bo teoretycznie nie zaciągają nowych długów, no to z czym jest te wydatki rządowe, które są na inwestycje i nie ma, to powiedzieliśmy, zwiększonej tak naprawdę konsumpcji, bo ludzie boją się więcej konsumować, no to nie może być tego wzrostu gospodarczego. To on jest jakiś papierowy. I oczywiście Chińczycy cały czas mówią, że oni mają, zobaczcie, Europa to tam minus, mamy 4, 5, chcielibyście mieć taki wzrost. No tak, jeżeli on byłby prawdziwy, a pamiętajcie, że często to jest taki wzrost narzucany regionom, czyli region ma wykonać jakąś tam wartość, nieważne czy on tam wybuduje i co wybuduje, często i jak wybuduje, ma po prostu się zgadzać w Excelu. I ta polityka, wbrew pozorom, nie ma aż takich krótkich nóg, nie? No bo do tej pory zobaczcie, przez dłuższy czas się udawało. Teraz więc druga taka opcja jest, że będziemy mieli ostry kryzys. Na przykład w przyszłym roku, za 2 lata, za 3 lata. Trudno jest powiedzieć kiedy. Pewnie będzie przeciągany i w którymś momencie coś pęknie. Czy tam na tych nieruchomościach, czy system bankowy. Następny problem, który jest, to jest system bankowy. O tym też się nie mówi. Bo to jest jak gdyby przerzucanie tego zgniłego jajka, nie? Czyli mamy te nieruchomości. Nieruchomości robiły 20% PKB. Robią nadal, nie? Więc to jest dużo. I teraz, jeżeli oni mają problemy, no to problemy mają prowincje. No bo te prowincje, tak jak powiedzieliśmy sobie, no nie mają i te samorządy nie mają przychodów. Ale mają bardzo duże kredyty, zwiększonych przychodów, ale mają bardzo duże kredyty, które zaciągnęły w chińskich bankach na inwestycje lokalne, te, które rząd nakazał, budowę nowych osiedli, też, żeby to się tak nakręcało i tak dalej, i tak dalej. No i teraz te banki mówią, no dobra, oddajcie, a oni mówią, no ale my nie mamy za bardzo. Co banki zrobiły? No banki teraz wszystkie prawie zaczęły restrukturyzować wielu prowincjom ich długi. Czyli mieli powiedzmy na te 20 lat, to teraz będą mieli na 50 lat, nie?
No ale jest tego koszt. No bo można restrukturyzować. Mm, No fajnie, tak, no ale wskaźniki banków się tutaj pogarszają, a demograficznie nie przybywa, tak, osób, ludzi. I teraz nie przybywa inwestycji zagranicznych, a więc kapitału z zagranicy nie wpływa do Chin więcej. Chiny teoretycznie nie mogą się zadłużać bardziej, bo tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy już przy granicy. Więc może się okazać, że ta bomba wcale nie wybuchnie na nieruchomościach, tylko na przykład w systemie bankowym, tak, w którymś momencie się to wydarzy. Pewnie nie będzie to jak Lehman Brothers, tak, bo wszyscy tak porównują, że teraz będziemy mieli jak Lehman Brothers. Nie, pewnie nie, będzie inny jak gdyby motyw, ale gdzieś to kiedyś im to może wybuchnąć przy założeniu tego drugiego scenariusza, a nie pierwszego. Oczywiście rząd może, i tu znowu ktoś mi powie, no ale rząd może przejąć te długi tych firm nieruchomości i być może tak zrobi, ale wszystkich długów prowincji nie może przejąć, tak? A więc z tymi długami te prowincje zostaną przez najbliższe dekady. No skoro tak, drugi scenariusz. No i jest jeszcze trzeci scenariusz, że ani jedynka, ani dwójka, tylko musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że obecny przywódca chiński, no to jest właśnie chińskie książątko. I on się wychował, powiedzmy, wśród innych prominentnych przywódców czy osób z partii. Tam przez 7 lat popadł w taką pewną jego rodzina niełaską, tam gdzieś tam niby na prowincji, tam biedę klepał, wcale biedy nie klepał. Zaraz się zapisał do lokalnej struktury partyjnej i awansował szczebel po szczeblu. Miał się dosyć dobrze. W mojej ocenie pracą też nigdy się nie zhańbił, ponieważ jest inżynierem chemikiem, natomiast jako inżynier chemik nigdy nie pracował, tylko całe życie się zajmował polityką. Tak, a więc no, jeżeli ktoś uznaje politykę za pracę, no to oczywiście jak najbardziej pracował. I w związku z tym, w odróżnieniu od poprzednich przywódców, zaczął też zmieniać model. Czyli ten model, który był oparty na tych oligarchach i nawet na w miarę szerokiej warstwie partyjnej, uprzywilejowanej, czyli uprzywilejowanych Chińczyków, co jest jak gdyby dla Chin naturalnym modelem, zaczął iść w stronę modelu bardzo takiego, czyli jest cesarz, jest jedna głowa i to teoretycznie wydawałoby się, że również jest przejęte w Chinach, ale ten kult jednostki idzie w tym kierunku, że jego wszystkie decyzje są słuszne. I to powoduje pewne problemy i brak krytyki. Przez co Chiny, no w mojej ocenie ekonomicznie wybierają przez ostatnie lata popełniają sporo błędnych decyzji. Dlaczego również? Dlatego, że on wie, że ma jakichś swoich doradców, nie zna się na tej ekonomii jako prezydent, w odróżnieniu od wcześniejszych osób, które miały jakieś tutaj doświadczenie, jakieś umiejętności. Nigdy nie pracował. No i można powiedzieć, w pewnej takiej bańce sobie gdzieś tam żył, co powoduje, że on nie wybiera tych rozwiązań ekonomicznych, czyli na przykład kiedy się teraz mówi o tym, żeby tą gospodarkę pobudzić, żeby coś ratować, bardzo często zwleka z różnego rodzaju decyzjami. Tak było również na przykład z COVID-em. Bardzo długo bronił się przed tym, żeby znieść te obostrzenia, ponieważ on je wprowadził. Więc on nie chciał się przyznać do błędu. No w końcu je zniósł. Natomiast w przypadku gospodarki również wskazuje się, że rząd bardzo mało robi. No i może doprowadzić do sytuacji w którymś momencie krytycznej. Natomiast jego największym w mojej ocenie błędem to było takie powrócenie do takich, można powiedzieć, haseł
żeby, znaczy to nie były te hasła, ale powiedzmy, uczyńmy Chiny znowuż wielkie i żeby Chiny coś znaczyły. I to był bardzo duży, w mojej ocenie, błąd, bo to spowodowało różnego rodzaju napięcia ze Stanami Zjednoczonymi i za to jest właśnie bardzo często krytykowany. Przez to Amerykanie, a jak Amerykanie się potem okazało, że następne firmy zaczęły wynosić się z Chin i ten proces wcale nie trwa od pół roku, roku, tylko on już trwa tak naprawdę od kilku, no nawet można powiedzieć, że od 10 lat, tak? A więc te firmy zaczynają przenosić. Wcześniej się przenosiły, bo te koszty, potem doszła jeszcze teraz ta wojna handlowa z Trumpem i różnego rodzaju pokazywanie siły. I to bardzo często mu się zarzuca, że nadmiernie epatuje siłą Chin, że nadmiernie pokazuje, że siły są mocarstwem, że próbuje tutaj, żeby był świat wielobiegunowy, tak, czy nawet dwubiegunowy. Chiny na ten moment nie są na to gotowe. Owszem, jeżeli to by się wydarzyło za kilka lat, kiedy by pewne rzeczy były ustabilizowane, pewnie byłoby łatwiej. Teraz przy tych problemach, no to nie pomaga. Natomiast jest trzecia opcja, że nasz nowy cesarz będzie chciał przesunąć zainteresowanie swoich rodaków na coś zewnętrznego. Czyli mamy tą sytuację, że Chiny od jakiegoś czasu gromadzą zasoby, mówi się o tej konfrontacji zbrojnej z USA, no i trzeba ten scenariusz również brać pod uwagę. On się wydaje najmniej prawdopodobny, no niemniej zwróćmy uwagę, że obecny przywódca, jeżeli te problemy będą narastać, no nie ma takiego łatwego pomysłu, jak je rozwiązać. Bo może się okazać, że na przykład wejdą w jakąś ostrą w którymś momencie faktycznie recesję i co? Nie? Tu trzeba by było bardzo odważnych zmian, być może skonfrontować się czasami ze własnym społeczeństwem, być może pojawiłyby się napięcia, być może jakieś potrzebne byłyby zmiany strukturalne w Chinach, a tego on nie zrobi w mojej ocenie. Teraz zresztą mamy falę różnego rodzaju protestów, tylko to jest właśnie też ciekawe, że te protesty nie są wymierzone przeciwko władzy centralnej, tylko władzy samorządowej i tych regionów, bo te regiony się obacza za różnego rodzaju problemy, które są spowodowane przez władzę i decyzje władzy centralnej. Tak było, jeżeli chodzi o COVID. Tak jest teraz w wielu elementach. I teraz tak, tutaj piszecie, już zacznę czytać powoli komentarze. Chiny mają przewagę nad Zachodem, bo planują dużo bardziej długofalowo. I tak, i nie. Jak zawsze coś, co wydaje się, że ma, no bo z jednej strony wydaje się tak, mówisz prawdę. No ale tak jak powiedziałem, jeżeli zaczynasz w którymś momencie opierać się na wskaźnikach, które sam chcesz uzyskać, to znaczy mówisz, słuchajcie, do tej prowincji wy macie zrobić w tym roku tyle i tyle procent, tyle i tyle inwestycji, taki i taki plan macie wykonać. No to do któregoś momentu to działa, a w którymś momencie występuje to, co u nas również występowało, jeżeli chodzi o ten blok wschodni. To zaczyna się manipulować, no bo jest taka chęć, jak wszystko idzie ok i jest do przodu, były te inwestycje zagraniczne, Amerykanie tam pchali swoje pieniądze i tak dalej, no to wszystko się kręciło. No a teraz jest problem, bo oni przestają wysyłać już te pieniądze, przestają inwestować, no a władza centralna chce wyników. No to co robicie? No zaczynacie kombinować, zaczynacie fałszować, zaczynacie coś podkręcać. Dlaczego? No bo nie chcecie stracić władzy, pieniędzy, pozycji, rodziny i tak dalej. Czy nawet czasami być może nie chcecie pójść do więzienia. Bo może się okazać, że będziecie mieli złe wyniki, a ktoś wam powie, no ale to na pewno dlatego, że jesteście skorumpowani, a jesteście skorumpowani, no bo każdy jest skorumpowany i to przez to. Nie? A więc to tak może być różnie, jeżeli chodzi o to planowanie. To planowanie jest fajne, jak wszystko, to otoczenie biznesowe jest ok. A do tej pory Chiny, zwróćcie uwagę, że miały szczęście do otoczenia biznesowego, tak?
wokół nie toczyły się jakieś wielkie wojny. Chiny nie były uwikłane w jakieś konflikty. Był cały czas ten tekst o globalizacji. Firmy szukały najtańszych odpowiedników, nieważne gdzie robimy, tam w Europie, w Azji, w Ameryce Południowej, byleby się nam to opłacało, tak? Czyli mieliśmy ten taki kapitalizm z tym pazurem takim drapieżnym i na tym Chiny korzystały, tak? Miały dopływ tych tanich ludzi ze wsi, z prowincji i na tym korzystały, tak? To był pewien model rozwojowy. Tylko jak każdy model rozwojowy, może w którymś momencie się zakończyć. U nich się zakończył, w mojej ocenie, dosyć szybko, bo widzimy teraz koniec tego modelu rozwojowego. Być może wypracują nowy model, właśnie oparty o jakąś klasę średnią, o jakąś konsumpcję, o jakąś współpracę z innymi krajami. Zobaczymy. No, w mojej ocenie nie jest to proste zadanie. Wydaje mi się, że obecna władza może temu nie podołać. No ale to już teraz dywagujemy. Co nie znaczy, tak jak mówię, bo żebyście. Ja nie twierdzę, że w tym roku Chiny przewrócą się i coś złego się stanie. Natomiast. Jeszcze jedna. Będą mieli bardzo trudno. Xi też zrobił moim zdaniem błąd, tak? Czyli taka konkurencja, tak? Czyli przegonienie Stanów. Za wszelką cenę Chiny mają być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, jeżeli chodzi o militaria, produkcję wojenną i tak dalej. To nie jest dobry kierunek. Przy tych problemach strukturalnych, które mają, a o których na pewno wiedział. Trochę to jest taka próba odwrócenia uwagi i pójścia w innym kierunku niestety. I to nie jest to nie jest dobry prognostyk. Bo władza, która tak robi, a tak robi na przykład Putin w Rosji, najczęściej kończy marnie. No i tak pewnie Putin skończy, czego mu pewnie spora część osób życzy. Dobrze, teraz słuchajcie, mamy już ponad godzinę, przejdźmy sobie do pytań. Ja zobaczę, jak to wygląda tutaj, słuchajcie, na YouTubie, bo tutaj bardzo często mamy różnego rodzaju. Na ten moment wygląda to ok. Zobaczymy, jak gdyby po zakończeniu. Więc Was będę informował. Krótka taka przerwa. Może ja się napiję. I chciałbym podziękować też wszystkim osobom, które do tej pory, jeżeli chodzi o ostatnie kilka miesięcy, nas oglądało, nas wspierało. Ja do któregoś momentu działam, tak jak wiecie, sam. Natomiast od 2 miesięcy działamy tutaj w tandemie z Mateuszem, co wydaje mi się, że wielu osobom się podoba. Tak, pytacie, czy Chińczycy. Na razie Chińczycy nas nie zbanowali, więc jak wydaje się, że jest na temat, ale chyba nic złego jakiegoś też o Chinach nie mówiliśmy. Tu piszecie, że w Argentynie bankructwo to sport narodowy. No, przez ostatnie lata mają pewien cykl, tak, który się powtarza, tak? A można powiedzieć, że jeszcze 100 lat temu dosyć, czy nawet 90, bogaty kraj, nie? Więc jak to się może też zmienić? Zwróćcie uwagę, nie? Kraj, który miał olbrzymie perspektywy, no zamienił się w kraj w tym momencie bez perspektyw, nie? A więc to nie jest tak tylko, że jeżeli ma się złe perspektywy, no to coś złego nas może spotkać, a jak ma się dobre perspektywy, to zawsze jest do przodu, tak? No bo tak jak widzicie na przykładzie Argentyny, może różnie to się potoczyć. Okej, dobrze. Sobie tam przejrzymy jakieś pytanka od Was, jak to wygląda. Piszecie o BRICS. No BRICS dla mnie, o tym mówiłem rano, to jest takie stowarzyszenie bardziej polityczne. Tu miało być dzisiaj na temat waluty. Ja powiedziałem, że tej waluty nie będzie. No chyba, że wszyscy się zgodzą, w co wątpię, na juana chińskiego. No to wtedy tak. Sporo krajów by się zgodziło, natomiast mamy Chiny,
które nie sądzę, żeby kiedykolwiek chciały się na to zgodzić. Zresztą przez następne lata głównym konkurentem Chin w Azji, no to będą Indie. I Indie nie mają pewnych problemów albo są na innym momencie rozwojowym niż Chiny, ponieważ ich demografia rozwija się bardzo, bardzo szybko, tak? Bardzo dynamicznie. A więc trochę to inaczej wygląda. A jeżeli chodzi o inwestycje, no to też jest to kraj, który przyciąga rzesze inwestorów. W odróżnieniu od Chin jest częściowo demokratyczny, albo sporo bardziej demokratyczny, tak? Można oczywiście dyskutować, no ale z grubsza jest to kraj demokratyczny, tak? W przypadku Chin, no nie można powiedzieć, że Chiny są krajem demokratycznym. Tu piszecie o tym, że Chiny rozłożą się w Afryce, Australii, Ameryce Południowej, w porcie Gdyni. Tylko, że to kosztuje. Wbrew pozorom, też wszystkie inwestycje zagraniczne, chińskie, pochłaniają bardzo duże, tworzą bardzo duże koszty. I w którymś momencie trzeba będzie to ciąć, nie? I trzeba będzie to zwijać. Jeżeli nie będzie wzrostu gospodarczego, jeżeli ten model rozwojowy będzie zachwiany, jeżeli eksport będzie spadał, jeżeli inne kraje nie będą eksportować z Chin, tylko bezpośrednio na przykład z Wietnamu, z Kambodży, z Bangladeszu, z Pakistanu i tak dalej, z Indii, no to trzeba będzie być może z pewnych kierunków się wycofać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A więc i też żebyście zrozumieli, może się okazać, że Chiny znajdą jakąś receptę na swoje problemy. Będzie trudno. To jest proces. Natomiast wydaje mi się, że najlepsze, co może ich spotkać, no to los takiej właśnie Japonii. No jeszcze jakby im się udało, co w przypadku Japonii też jest jakieś mega trudne, bo Japonia ma problem jak gdyby z otwarciem się na migrantów. To są już kwestie właśnie te kulturowe, nie tylko. Natomiast jakby się udało Chinom otworzyć na migrantów, na jakieś rzesze właśnie tanich pracowników, to być może mogliby stworzyć jeszcze inny model. Zwróćcie uwagę, jaki model rozwojowy miały Stany Zjednoczone, tak? Gdzie to przez wiele lat był kraj emigrantów. To dopiero tak naprawdę Trump tak najmocniej chyba próbuje zaburzyć ten model rozwojowy, co nie jest dobre dla Stanów Zjednoczonych. Tak? Bo ten dopływ różnego rodzaju migrantów poprawia demografię. Zresztą Stany nie mają jakiejś złej demografii. Tu piszecie o panu doktorze, że pan Bartosiak ma we wszystkim rację, mimo że jest strasznie hejtowany. Wszystkie wątki, które porusza, mają ogromne znaczenie dla świata świadomości. Nie wiem, nie słucham chyba na tyle jak tutaj pana doktora. Natomiast no, z kilkoma rzeczami, które on głosił, no nie sprawdziły się, a więc chyba nie jest aż tak dobrze, jak to jest przedstawione. Ale ja mówię, nie znam, nie czytałem jego książek, uważam go za sprawnego. Natomiast za sprawnego biznesmena trafił w odpowiedni moment, dobrze PR-owo się sprzedał, szapoba pod tym względem. Pod względem merytorycznym wydaje mi się, że w wielu elementach się po prostu... Jeżeli o ekonomii, to na pewno się myli. Jeżeli chodzi o te kwestie militarne, to nie chcę się wypowiadać. Tu piszecie, że Volvo jest własnością Chińczyków, Geely. No tak, no, to tak zawsze w tej globalnej. Tylko zwróćcie uwagę, że ta globalna gospodarka przeżywa pewne problemy, jeżeli chodzi o globalizację. Następuje decoupling. I ten decoupling, wszyscy mówili, że jak Biden zostanie prezydentem, no to nie będzie tego decouplingu, bo to Trump rozpoczął. No a Biden tak naprawdę wzmocnił to. Nie? Czyli zupełnie inaczej niż się wszyscy spodziewali. No tak to wygląda, tak?
Czy są jakieś przykłady twardej rywalizacji w Afryce między Chinami a grupą Wagnera? Ja nie znam, ale pewnie być może są, tak? No tutaj mamy Chiny, zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o tych swoich najemników, to najczęściej to są tacy ochroniarze, tak? Bo tam jest sporo biznesów chińskich, natomiast no, te firmy najemnicze to nawet broni jakiejś ciężkiej nie posiadają, tak? A więc no to są, żeby ochronić właśnie, żeby, nie wiem, przed jakimiś bandytami, to tak, ale przed wojskami innymi to raczej ci chińscy najemnicy nie. Być może, i o tym się mówi, że może się to zacząć właśnie teraz zmieniać, no ale na razie nie. Pan Aleksy Stasiak. Inwazja na Tajwan może być sposobem puchatka na utrzymanie się przy władzy, jeśli wszystko inne zawiedzie. No właśnie o tym mówiłem. To jest ten trzeci wariant. Być może Tajwan, być może jakiś inny konflikt. Natomiast no to oczywiście no, by spowodowało, że utrzymałby się przez władzy, przynajmniej dopóki konflikt by trwał. No. No to nie byłoby też jakoś nie wiadomo jak długo, tak? No bo nie wyobrażam sobie na przykład wojny o Tajwan, która trwa 5 lat. To jest jednak wyspa, więc tam pewne rozstrzygnięcia pewnie byłyby szybkie, nie? Natomiast, no nie wiem, na razie też mi się wydaje, że militarnie Chiny są za słabe, żeby poważyć się, tak? Natomiast na ten moment, na ten moment może się okazać, że te problemy gospodarcze, powiedzmy, zostaną w jakiś sposób zasypane, czy przesunięte, czy Chiny znowu się zadłużą na następne jakieś tam kwoty i problem się przesunie, a w tym czasie Chiny będą dążyć do konfrontacji i powiedzmy konfliktu za 5-6 lat, a wtedy militarnie może będzie inaczej, nie? Jeżeli chodzi o Bułgarię i Rumunię, to dosyć dobrze te kraje się rozwijają. Ale ostatnio samochodem byłem, nie byłem ani w Bułgarii, ani w Rumunii, byłem na Węgrzech, w Austrii, w Słowacji, w Czechach, tak, i tam nie było jakichś problemów, jeżeli chodzi o granice, bo tych granic nie było. Tu piszecie, że w Syrii Wagnerowcy mieli nawet samoloty. Tak, to też jak gdyby nie szalejmy, tak, to nie wiadomo też, bo trochę ci Wagnerowcy tworzymy z nich takich jakiś super legię cudzoziemską do 10 potęgi. No trochę aż tak nie jest, nie? To jest grupa najemnicza, no, która gdzieś najbardziej się rozwinęła jednak w tej wojnie na Ukrainie. W Ukrainie, tak? To wcześniej w mniejszym czy większym stopniu była to grupa najemnicza i tak należy ich traktować. No, jako grupa, która zresztą rekrutowała głównie wśród więźniów, morderców i tak dalej. No. A podczas tej wojny no jeszcze to się nasiliło, bo dostali wolną rękę, jeżeli chodzi o rekrutowanie ludzi z rosyjskich więzień, nie? Więc... Czy Trumpowi chodziło, by zatrudniać, tu Marcin Skwarczyński pisze, że Trumpowi chodziło o to, by zatrudniać najpierw Amerykanów, później ściągać ludzi spoza USA. Inżynier amerykański ma problem z zatrudnieniem, bo łatwiej jest pociągać inżyniera z zagranicy. Tak, no właśnie o tym ja mówię, tak? Natomiast ten model polegał, że wszyscy pamiętajmy, no ale tak Amerykanie się z tym szczycili, że wszyscy emigranci mają równe szanse i są często na równi traktowani jako z innymi obywatelami amerykańskimi. No a teraz tworzymy, że chronimy nasz rynek przed tymi złymi emigrantami, nie? No ale ci źli emigranci co dają? No oni są właśnie tańsi. Może się to nam nie podobać, jak jestem inżynierem amerykańskim, to nie chcę być wypierany przez inżyniera, powiedzmy, z Wietnamu, czy inżyniera z Indii, bo ja jestem po pierwsze lepszy, znam język, no ale chcę więcej zarabiać.
Może się okazać, że mój pracodawca mówi, okej, no może jesteś lepszy, ale ten jest tańszy, a ja chcę więcej zarabiać. I tak się budował właśnie kapitalizm w Stanach Zjednoczonych. No. Piszecie, że Chiny są chyba w tym samym momencie co Niemcy hitlerowskie przed II wojną światową. Wojna jest kwestią czasu. No, tak bym tego nie postrzegał. Ja mówię, że może to jest jakaś opcja dla tej władzy. Na to wskazuje tam gromadzenie różnego rodzaju zapasów, albo że przynajmniej może nie jest to, że to jest zadecydowane, ale że władza to rozważa, tak? To nie jest tak, że oni zupełnie tego nie rozważają, nie po to by kupowali taką ilość na przykład pszenicy, tak, czy jakichś innych rzeczy. Myślę, że to był jeden z elementów, żeby również nacisku i też pokazania Amerykanom, że no my się szykujemy do wojny, więc to nie są przelewki. Więc to niekoniecznie musi być sama wojna, to może być tylko eskalacja, żeby pokazać, że na tą drabinę, właśnie skoro wywołaliście pana doktora, że na tą drabinę się wchodzi. No niemniej nie uważam, że to byłby dobry pomysł dla Chin, jeżeli chodzi o konfrontację. Tu piszecie, są tańsi, bo na przykład nie płaci się za studia. Oczywiście tak. No i nie trzeba spłacać tych studiów. No oczywiście, że tak. No. Bo ktoś inny zapłacił, gdzie indziej się wykształcili, oni przyjechali. No ale o tym mówimy, tak? Mówimy o tym samym, tak? Ja rozumiem, że patrzysz jak gdyby z punktu widzenia interesu obywateli amerykańskich, czy jakiejś grupy, no to masz rację. Natomiast no, jeżeli patrzymy z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, budowania właśnie rozwoju danej gospodarki, no to tak trochę wygląda, tak? Że mając tańsze surowce, tańszą siłę roboczą, możemy więcej, taniej produkować, mamy przewagę konkurencyjną w stosunku do innych. No, tak Niemcy sobie wymyślili w latach 70., że będą pozyskiwali tanie surowce, potem sobie wymyślili, że będą pozyskiwali tanią siłę roboczą z Europy Środkowo-Wschodniej. No i tak chcieli budować swoją przewagę w Europie, nie? Okazało się, że na przykład, że to do końca nie pykło i nie zadziałało, nie? To na przykład tutaj też nie do końca to musi zawsze działać. O, jest jakieś pytanie. Co Chinom bardziej się opłaca, żeby konflikt w Ukrainie został zakończony, a jeżeli tak, to z jakim wynikiem, czy może żeby trwał jak najdłużej i dlaczego? Chinom się opłaca, żeby konflikt na Ukrainie się zakończył i żeby Rosja nie została w tym konflikcie zbyt osłabiona. Znaczy wielokrotnie mówiłem dlaczego, tak? I tutaj chyba, nie wiem, pan doktor chyba też tak mówił, więc się chyba tutaj zgadzamy. No i tak zresztą widać, tak Chiny działają, no, proponowali różnego rodzaju pakty pokojowe, popierali Rosję, no Chiny nie są zainteresowane, e, żeby, nie wiem, żeby rzucić Rosję na kolana, ją w tym momencie upokorzyć i żeby Stany Zjednoczone, nie wiem, ogłosiły zwycięstwo w tej wojnie, nie, no to nie. Najfajniej byłoby oczywiście, jeżeli by Rosja i Chiny przyjęły chiński pakt pokojowy i jeszcze na tych warunkach, które Chiny zaproponują. No ale to tak może się nie dać. Tu piszecie, że Niemcy weszły w recesję. No Niemcy weszły w recesję w zeszłym roku i ta recesja po prostu trwa. Jak recesja w Niemczech się odbije na strefie euro, pytacie się. Ogólnie strefa euro, jak i cała Unia Europejska od wielu lat nie ma się za dobrze. Co ja mam wam powiedzieć, tak? Dlaczego? No dlatego, że model
zaproponowany przez Unię Europejską nie jest konkurencyjny w stosunku do innych światowych gospodarek. Jest ideowy, zawiera dużo chcieństwa, nie jest pragmatyczny, jest oparty na biurokracji, jest oparty na urzędnikach, jest oparty na różnego rodzaju ustawach, specustawach, dyrektywach, kontroli. To nigdy nie jest dobre dla gospodarki, tak? Jeżeli będziemy sobie wprowadzać różnego rodzaju obostrzenia, kontrole, specjalne ustawy, komisje, które coś będą badać, to nie jest dobry model rozwojowy, tak? I będziemy nakazywać różnego rodzaju krajom rzeczy, firmom w tych krajach. I mamy kraje, powiedzmy, z Azji i Stanów, które nie mają tych obostrzeń, no to będziemy przegrywać. Przegrywać na własne życzenie, tak? Unia Europejska powinna skoncentrować się na tych rzeczach ekonomicznych, a wchodzimy na taką federalizację polityczną. A jak jeszcze w to wchodzimy, to każdy kraj chce ugrać coś dla siebie i to też nie jest dobre, nie? I każdy chce mieć, nie wiem, większy ten kawałek tortu wyrwany od innych, tak? Niemcy chcą bardziej rządzić, Francuzi też chcą rządzić, Polacy też. I każdy chciałby. Natomiast wtedy zapomina się o tej ekonomii, o tych przedsiębiorcach, o ludziach też żyjących w tych krajach, no bo liczy się interes w miarę wąskiej grupy nawet polityków i urzędników europejskich. Oczywiście ci urzędnicy europejscy są w tym wszystkim wygrani, nie? Widzę, że nie tylko ja mam takie jakieś tutaj na ten temat zdanie. Pytanie, czy my jako Polska powinniśmy stanąć według Pana po stronie USA czy Chin? Zawsze się zastanawiam. My pewnie powinniśmy stawać po tej stronie Polski, tylko że czasami nie mamy jakiegoś wielkiego wyboru, tak? A więc na razie nie ma na szczęście konfrontacji pomiędzy USA i Chinami, takiej militarnej. Jest częściowo ekonomiczna, no i jednak gdzieś stajemy po tej stronie amerykańskiej, zresztą Zachód też. Niemcy też stają, chociaż się nie cieszą. Zwróćcie uwagę, dlaczego? No dlatego, że wbrew pozorom, jak popatrzymy sobie na kraje BRICS i kraje G7, czy tego szerzej pojętego Zachodu, to widać, że mamy bardzo dużo jakichś wspólnych interesów i one nas jednak jednoczą, tak? No nikt nie chce mieć wojny handlowej pomiędzy Francją a Niemcami teraz i rozpad Unii Europejskiej, tudzież pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, nie? No bo to za dużo zarabiamy, za dużo moglibyśmy stracić, a dzięki współpracy bardzo dużo możemy zyskać, tak? A więc tutaj ta współpraca będzie. Oczywiście będą różnego rodzaju napięcia i każdy będzie troszeczkę inaczej tą współpracę widział i dążył do osiągnięcia swoich jakichś dodatkowych dodatkowych bonusów dla siebie. Natomiast no, ta współpraca opłaca się na ten moment wszystkim i można powiedzieć, że kraje BRICS no, mogłyby pozazdrościć takiej współpracy, która jest pomiędzy krajami zachodnimi. Nie? O, tu jest ciekawe pytanie. Czy myśli Pan, że polskie zbrojenie i zwiększenie siły militarnej może nas zrobić na tyle lokalną potęgę, że będą pod nasze skrzydła uciekać Bałtowie, Słowacja, Węgry itd.? Jeżeli będzie zagrożenie, to tak. No bo jeżeli Rosja na przykład by się przewróciła i nie wiem, zdemokratyzowała, podzieliła, tudzież wpadła
w chińskie uzależnienie, o tych różnych scenariuszach mówiłem, no to nie będzie zagrożenia, no to, to nie. A jeżeli będzie jakieś zagrożenie, no to oczywiście to, że będziemy mieli najsilniejszą armię, to będzie miało znaczenie i to olbrzymie. I nawet nie w stosunku do tych krajów, ale również w stosunku do takich krajów jak Niemcy czy Francja. Wyobraźmy sobie sytuację, że te plany, no to możemy dyskutować, czy Polskę stać, czy nie stać, natomiast one zostaną zrealizowane. I Polska będzie posiadać na przykład największą w Unii Europejskiej armię i najlepiej uzbrojoną. No to wyobraźcie sobie, że mamy taką sytuację, tak, że obok nas są Niemcy, które posiadają najlepiej, największą armię uzbrojoną. Nawet jeżeli nie posiadają tej siły ekonomicznej, no jaka jest siła takiego państwa? No większa, tak, niż mniejsza, nie? Widzimy to również na przykładzie Turcji, tak? Turcja, która przeżywa olbrzymie problemy gospodarcze, ekonomiczne, posiadając jednak dosyć silną armię, no zwiększa swoje możliwości, jeżeli chodzi o geopolitykę i nie tylko, również też ekonomię. A więc silna armia to nie jest zły pomysł. Oczywiście to kosztuje. Pytanie jest, jeszcze kiedyś no, mogliśmy mówić, że to jest nam niepotrzebne, no bo nie ma zagrożenia. Powiedzmy, ja pamiętam jeszcze 20 lat temu, kiedy jeszcze jakieś rzeczy różne robiłem w swoim życiu, no to była taka dyskusja, czy ze strony Rosji jest jakieś zagrożenie. No ogólnie nie, no Rosja też się wtedy miała demokratyzować. Były pytania, po co jest NATO. No bo w sumie każdy wiedział, że to jest sojusz wymierzony w były Związek Sowiecki, a skoro Związku Sowieckiego nie ma, no to po co to utrzymywać, po co płacić, po co utrzymywać armię, być może jakieś tylko siły zwiększone, porządkowe powinny być w danym kraju i tak dalej. No były takie różne pomysły. No widzicie, jak to obecnie wygląda, tak? I widać zresztą w tych krajach, gdzie tych pomysłów było więcej, tak jak na przykład w Niemczech, jaki jest obecnie stan niemieckiej Bundeswehry. No. Czy broń atomowa jest dużym gwarantem bezpieczeństwa państwa? No, jest gwarantem bezpieczeństwa państwa do pierwszego użycia, nie? Bo potem już przestaje być gwarantem. Ale to może być długo albo na zawsze, tak? No bo nikt nie chce rozpędzać wojny atomowej, a więc mając, no można sobie pozwolić na więcej, więc z tego punktu widzenia jest gwarantem. Natomiast jeżeli ona by została użyta, to już przestaje być gwarantem. Natomiast ja nie sądzę, żeby Polska w najbliższych latach posiadała broń atomową. Być może ten nuclear sharing, ale też nie wydaje mi się, że powiedzmy w najbliższych 3, 4 czy nawet 5 latach coś takiego się wydarzy. No, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, już jest 1,5 godziny i ja chciałem ze swojej strony w takim razie podziękować. Dzisiaj dosyć mało było pytań o ekonomii rosyjskiej, a spodziewałem się, że będzie, ale to fajnie, bo jutro mamy nagranie z kapitanem, sobie wtedy więcej na ten temat powiemy. Jeżeli też macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, no to zapraszam do komentowania. Pamiętajcie cały czas, jeżeli ktoś ogląda, a nie subskrybuje, ja patrzyłem ostatnio na statystyki, 80 000 już osób miesięcznie nas ogląda. Dosyć dużo przybyło subskrybentów, za wszystkie suby dziękujemy. No natomiast nadal to jest 16 000, my celujemy, żeby było to 100 000. Fajnie by było, jakby się udało w najbliższych tygodniach uzyskać te właśnie 20 000. Więc jeżeli nie subskrybujecie, prośba o rozpoczęcie, to nic nie kosztuje, a nam dużo ułatwia. Ze swojej strony dziękuję. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za lajki, dziękuję wszystkim patronom, dziękuję wszystkim osobom wspierającym i życzę miłej nocy. Trzymajcie się.